Z Ewangelii Świętego Łukasza. Tym, którzy byli przekonani o swej sprawiedliwości, a innymi gardzili, Jezus powiedział taką przypowieść. 2 ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden był faryzeuszem, a drugi celnikiem. Faryzeusz, skupiony na sobie, tak się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak ten celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu. Daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Celnik natomiast stał z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłosierny dla mnie, grzesznego. Mówię wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Modlitwa faryzeusza zaczyna się od porównania z innymi w celu rozdęcia swojego ego. Każde porównanie zalatuje demonem, zarówno takie, które ma na celu triumfowanie, jak i takie, które napędza pogardę do siebie. Każdy z nas jest nieporównywalny i co najwyżej nie jest taki, jaki powinien być. Nikt nie powinien być dla mnie obiektem porównania, bo mam być sobą, a nie kimś, nawet jeśli to bycie kimś oznaczałoby wielkość lub świętość. Gdyby celnik modlił się słowami: Panie, żałuję, że nie jestem tak czysty i wierny, jak ten tam stojący z przodu faryzeusz, jego modlitwa też nie byłaby miła Bogu. Celnik po prostu widzi prawdę o sobie i ją wyznaje. Ani nawet na chwilę nie spogląda na faryzeusza, by się z nim porównać. Zbyt wielu z nas popełnia ten karygodny błąd. Przygląda się innym zamiast sobie. Nieważne, czy czyni to, by się pysznić, czy po to, by sobą wzgardzać. W życiu duchowym porównywanie zawsze jest błędem. Ponadto głęboka modlitwa daje tak prawdziwy obraz samego siebie, że człowiek uświadamia sobie, że jego istnienie wobec Boga jest nicością. Bez względu na to, czy aktualnie jest grzesznikiem, większym czy mniejszym, wobec Boga nikt nie jest kimś. Módlmy się nie dlatego, że jest to przyjemne, albo dlatego, że mamy taką psychologiczną potrzebę, tylko dlatego, że mamy doświadczenie miłości Boga. Większość ludzi doskonale obywa się bez modlitwy, gdyż modlitwa jest zrozumiała i upragniona dopiero wtedy, gdy się przekroczy granice tego, co naturalne i gdy się dozna choć raz miłości Ojca do dziecka. Trzeba zacząć się modlić, aby odczuć w sobie to pragnienie modlitwy. Bez doświadczenia modlitwy nie jest możliwe jej pragnienie. Ono wzrasta, gdy coraz więcej czasu poświęcamy modlitwie. Przyglądając się celnikowi, nie sposób nie zauważyć jego uniżenia. Stoi z daleka, manifestując w ten sposób tęsknotę za bliskością i jednocześnie poczucie jej niegodności. Osiąga upodobanie Boga dzięki temu, że nie podoba się narcystycznie sobie i liczy wyłącznie na Jego miłosierdzie. Nie gra roli, nie maskuje się, nie zakłamuje prawdy o sobie. Możliwe, że do końca życia będziemy się zmagać z pewnymi grzechami, wadami czy nałogami, bylebyśmy nie przestali ich nazywać grzechami i nie zaprzestali się do tego przyznawać. Bóg nie oczekuje od nas bycia idealnymi, tylko prawdy, którą trzeba niekiedy powtarzać latami podczas spowiedzi. I nie dlatego, że Bóg jej nie zna, tylko dlatego, że nie jest nam łatwo uznać ją w sobie samych. Świadomość prawdy o swojej nędzy jest bólem. Prawdziwe bóle ludzkie należą najpierw do Boga i trzeba Mu je oddawać w ratach, ponieważ nie stać nas na pozbycie się ich w całości od razu.